Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na kolorowy makijaż paletą Mexmo Pastel Miami. Będzie to makijaż w odcieniach zieleni i niebieskości. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zacznę od tego żółtego cienia. Odbijam go na dłoni, bo te cienie w tej palecie się sypią. I nakładam go powyżej załamania powieki. On jest dosyć delikatny. Na powiekach mam tylko lekko przypudrowany korektor. Nakładam go takimi małymi porcjami. On tutaj mi stworzy taką bazę. Ten cień jest bardzo suchy i się pyli, także ja go za każdym razem odbijam sobie na dłoni. Nakładam go na załamanie powieki i powyżej i blenduję w kierunku środka powieki, bo on mi też tutaj posłuży do rozjaśnienia wewnętrznego kącika. W zasadzie to od razu go nałożę tutaj wewnętrzny kącik. Będzie to dosyć szybki makijaż, ale miałam dzisiaj ochotę na taki kolorowy. Teraz przechodzę do tego cienia. To jest ta jasna zieleń. I ten cień nakładam na ten żółty w załamaniu powieki. Ten środkowy rząd jest taki bardzo delikatny, ale tymi cieniami z dolnego rzędu można wzmocnić kolorystykę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby mieszać tą zieleń z tą żółcią, ale zobaczymy. Mam tutaj ściereczkę i będę sobie wycierała te pędzle, bo chcę użyć jak najmniejszej ilości pędzli dzisiaj. A czy to mi się uda, tego nie wiem. Mamy taką delikatną bazę już stworzoną. Ten cień też się sypie. Też go odbijam. Wracam do pędzelka z odrobinką tego żółtego cienia. I to sobie jeszcze tutaj blenduję. No ta paleta jest tak piękna, że spodziewajcie się większej ilości makijaży. Teraz przechodzę do tej ciemnej zieleni. Nakładam ten cień w zewnętrzny kącik takim języczkowym pędzelkiem. Tutaj delikatnie blenduję powyżej załamania i w załamaniu z tą jasną zielenią i żółcią. Wracam do pędzla, w którym nakładałam ten jasno-zielony cień i to sobie blenduję. Troszeczkę dobieram tego cienia. Odbijam na dłoni za każdym razem i troszkę dokładam tej zieleni. Tutaj chcę wzmocnić ten pigment. Te cienie można nałożyć bardzo lekką ręką i będą bardzo delikatne, ale z tym ostatnim rzędem można zrobić też dosyć intensywny makijaż. A ja chcę dzisiaj taki pośredni. I to sobie znowu blenduję. Teraz sobie troszeczkę wymieszałam te dwa cienie ze sobą, te dwa zielone. Żeby takie ładne przejście było. Pędzel jest z tej brązowej kolekcji z Dress Up. One są bardzo mięciutkie. Czuję, że to będzie taki bardzo wiosenny makijaż. Dołożę sobie jeszcze odrobinę tej zieleni tutaj, bo chcę ją wzmocnić. I teraz tak troszeczkę teraz blenduję tutaj.
Jak on robiła to na białej bazie, to te kolory byłyby bardziej intensywne. A jak ja już mam to, mówiłam kilka razy, raczej rzadko używam tej białej bazy. Nie chcę, żeby ten makijaż był bardzo intensywny, więc nie nakładam białej bazy. Teraz biorę ten piękny niebieski. Też odbijam go na dłoni, w ogóle już mam kolorowo na dłoni. Odbijam go na dłoni, żeby mi się nie osypał. No dosyć suche są te cienie. I ten cień nakładam na środek powieki. Połączę z tą zielenią. I tutaj łączę z tą żółcią też. Dochodzę nim tutaj do załamania powieki, już nie przyciągam wyżej. Bo tutaj mamy tą zieleń. Więc tak sobie to po prostu łączę. I dokładam go niewielkimi porcjami. On też jest suchy. Jak zobaczyłam tą paletę, to właśnie w głowie miałam takie połączenie niebieskości z zieleniami i z tą żółcią. W ogóle ta paleta bardzo inspiruje. Przynajmniej mnie. I takimi niewielkimi porcjami dokładam, żeby tutaj osypu nie było. Jeszcze nie ma. Tutaj troszeczkę mam osyp, ale później to sobie posprzątam. I wracam do pędzla, na którym miałam zielony cień i troszeczkę go dokładam. Tutaj łączę z tym niebieskim. I tym jasno-zielonym to rozblenduję. Lubię takie zabawy takimi paletami. Czuję się jak dziecko w przedszkolu, które zamiast malować na kartce papieru, to maluje na oczach. Tutaj na środku coś mi się ten cień nie klei za bardzo. Taki bardzo delikatny. Wracam do tej żółci, tutaj dokładam jej troszeczkę. Tak się zastanawiam, co nałożyć na dolną powiekę. Może ten zielony, ciemny. Nałożę tutaj jeszcze odrobinkę tego niebieskiego. Tyci. On w palecie wygląda na bardzo intensywny, a na powiekach już taki intensywny nie jest. Ale tak jak mówię, na białej bazie one były bardziej intensywne. Na dolnej powiece połączę ten zielony z tym niebieskim. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało. Od razu łączę z górną powieką. Pędzelek delikatnie zwilżyłam. Ale osyp minimalnie jest. I teraz ten niebieski. Zabieram go tak na końcówkę tego pędzla. No jest tu osyp. Będzie trzeba to wyczyścić. No ale trudno. Jak się bawić, to się bawić. I łączę ten niebieski z zielonym. Przechodzimy już do błysków. Zacznę od tego zielonego. On jest przepiękny. Nałożę go oczywiście palcem, zewnętrzny kącik, po skosie. Odbijam go wcześniej na dłoni. On jest bardzo gładziutki i ma mnóstwo drobinek. Piękne są te błyski. Chociaż ten żółty jest taki bardzo suchy. To nie są moje klimaty. Ten żółty się ciężko przykleje do powieki. Najlepiej to robić na jakiś klej do błysków. Na środek powieki dam ten niebieski. On już jest zupełnie inny jak ten zielony. Już jest, nie jest aż tak gładki. Nie wiem, czy to widzicie, tutaj się pełno unosi tych drobinek.
Ale zaraz to sobie wyczyszczę i będzie ok. Kusi mnie, żeby w wewnętrzny kącik nałożyć ten żółty błysk, ale nałożę go na taką bazę z Inglota. To jest baza pod właśnie błyszczące cienie. Odrobinkę tej bazy wkładam sobie na dłoń. W ogóle ona jest maleńka. Ma 6 ml. I takim płaskim pędzelkiem nałożę sobie tutaj wewnętrzny kącik troszkę tej bazy. I wtedy zobaczę, czy ten cień mi się osypie, czy nie. Bo te drobiny są takie bardzo duże tutaj. On się sypie mocno. To nie jest delikatny osyp. I teraz nakładam ten żółty cień. Na wszelki wypadek go jeszcze odbiję na dłoni. Jest lepiej niż podczas testu. Zdecydowanie lepiej. Czyli ten cień musi być nakładany na jakąś bazę pod błyski. W palecie wygląda ten cień przepięknie, ale sypie się niemiłosiernie. Więc tutaj na bazę trzeba go nakładać. Mieszam ten żółty z tym niebieskim, żeby tutaj było takie ładne przejście. I przechodzę do pędzla, na którym mam resztkę matowego żółtego cienia i tutaj sobie to ładnie blenduję. I tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą wyczyściłam makijaż, bo troszkę mi się te cienie osypały. Zrobiłam kreskę granatową kredką z Kiko Milano. To jest odcień numer 15 i tą samą kredkę położyłam też na linię wodną. I wytuszowałam rzęsy tuszem z Essence. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy macie tą paletę. Napiszcie, co myślicie też o tym makijażu. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.